Witam. Do kolekcji trafiło kolejne japońskie pióro. Tym razem wreszcie jest to Namiki. Twarde kartonowe pudełko na wierzchu, w środku drewniane, takie surowe drewno, super pachnie, a w środku gąbeczka, atrament, trochę dekoracyjnych materiałów i pióro wieczne. Dodatkowo z tym oczywiście cały pakiet papierów, płytka DVD z filmikami pokazującymi różne techniki, makie, gwarancja, no i standardowa taka instrukcja obsługi z różnymi przyrządami piśmienniczymi, ale nas interesuje, a właściwie mnie, to pióro. To pióro z kolekcji Nippon Art, Góra Fuji i Łódź, a właściwie ship, czyli statek, a tak naprawdę jest to łódź. Skówka bez żadnych pierścieni na dole, z kółeczkiem, z kuleczką na końcu klipsa i to, co tu widzimy, to są różne rodzaje chmur, jakie widzimy na niebie. Tu z dołu mamy oczywiście nazwę Japonia, a na klipsie nazwa firmy, dość taki twardy. Jeszcze raz z bliska tutaj można pokazać artyzm właśnie wykonawcy, który 2 odcienie chmur uwiecznił. Tu mamy górę Fuji pokrytą śniegiem, no i łódź z takim tutaj żeglarzem, czy może i nawet to statek. A tutaj podpis, właściwie podobno jest to nazwa firmy, tak mi ktoś powiedział, znający język japoński. Złota stalówka, jednobarwna. Tutaj z grubości F, no i spływak. Jak tutaj widać, czubek niewielki i zapowiada to typową japońską F-kę. Natomiast na tą górę Fuji mogę tutaj patrzeć bardzo długo. Pełno tutaj różnych kropeczek śniegu. Na wodzie też ciekawe rzeczy się dzieją. No i łódka z jakimiś tam patykami czy roślinami, które ten tu oto szef tej łodzi przewozi na drugą stronę. Tak więc to pióro się w całości prezentuje, jego ozdoby. Jest oczywiście zamykane na gwint, to tworzywo sztuczne. Gwint taki dość łagodny, zupełnie się go nie wyczuwa pod palcami. Długość pióra na tyle właściwa, żeby nie trzeba skówki było zakładać, ale ją zakładam z ciekawości. No, niewiele to zmienia, bo skówka lekka, natomiast to pióro ma konwerter i naboje. W środku tutaj jest włożony nabój pilotowski, bo tylko pilotowskie naboje i konwertery do tego pasują. Tradycyjne porównanie z Parkerem Duofoldem Centennialem, Sonetem, Lamy Safari i Pelikanem 140. No i to najdłuższe pióro z tych, jeśli są zamknięte, natomiast po zdjęciu skówki długość Soneta. To się przekłada na 14 cm i 3 mm, kiedy pióro jest zamknięte, natomiast po zdjęciu skówki mamy 12 cm i 6 mm. Teraz średnica w sekcji to jest 10,5 mm, w najgrubszym miejscu pióra 12 mm. A ile pióro waży? Niewiele, 15 gramów z nabojem w środku. Jeszcze porównanie z drugim piórem z górą Fuji, to oczywiście pilot. Tutaj widać 2 oblicza Fuji zimowe i letnie, chyba wieczorne, taka czerwień. Ta sama jakby konstrukcja, trochę inne chmury na górze, no i nie ma tutaj nikogo na wodzie, że tak powiem. Natomiast tu te 2 napisy na obu piórach są jednakowe, jak mi powiedział ktoś znający język japoński, to nazwa firmy Pilot. Nie wiem, czy to prawda. W Pilocie mamy większą stalówkę, natomiast w Namiki troszkę mniejsza, jednak mnie jej wielkość zupełnie nie przeszkadza.
Ja tu nie przywiązuję zbytniej wagi do wielkości stalówek, byle bardzo dobrze pisała. No i nie zawiodłem się, pisze bardzo dobrze. Troszkę szumi, jak było słychać, natomiast żadnego przerywania, żadnego drapania, chociaż dla niektórych cienkie stalówki drapią niezależnie od tego, jakiej są firmy. Tutaj widać, troszkę docisnąłem i więcej atramentu się polało. Średni przepływ, nie leje za dużo, a nie skąpi też tego atramentu. Bez nacisku także pisze bez żadnych problemów. Odwrócona stalówka również bardzo dobrze, chociaż wtedy tego atramentu podaje mniej. Pióro bardzo ciekawe. Można tutaj przyglądać się teraz na przykład tej wodzie. Naprawdę to mistrzostwo, bo kropeczki są bardzo niewielkie. To są, że tak powiem, nie tyle muśnięcia, co pryśnięcia atramentem. Proszę, tu podłożę czubek stalówki. Jak widać, tą stalówką tak małych kropek nie uda się napisać. Ten rodzaj makie jest to tak zwane hira makie, czyli makie płaskie, a dodatkowo pokryte jest z zewnątrz dla zabezpieczenia lakierem urushi. Dla mnie doskonałe pióro. Chciałem mieć przynajmniej jedno pióro Namiki i mam. A z czystym sercem mogę je polecić. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.